Wyobraź sobie, że kupujesz auto, a po miesiącu okazuje się, że musisz w nie włożyć drugie tyle, ile zapłaciłeś. Niestety, 2025 to rok, w którym rynek używek jest jak pole minowe. I to nie tylko przez stare trupy, ale też przez nowe, świeżutkie auta, które wyglądają świetnie, dopóki nie zaczniesz ich eksploatować. W dzisiejszym filmie zobaczysz 5 samochodów, które w 2025 roku są najgorszym możliwym wyborem. A jeśli którykolwiek z nich masz na oku, to właśnie ratuje ci kilka albo kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli podobają ci się takie filmy, to tutaj znajduje się pełna playlista. Gotowi? Łapka w górę i subik kliknięte? No to zaczynamy! Często piszecie do mnie o rady, jakie auto wybrać, czy konkretny model to hit, czy mina. Niejednokrotnie szukacie tanich aut premium i właśnie takie jest pierwsze auto na dzisiejszej liście. BMW 5 E60. Na pewno znacie ten typ ogłoszeń, w których auto wygląda jak marzenie. Duże, wygodne, skóra, automat, ładne felgi, serwisowane tylko w ASO. I do tego w cenie dobrego roweru. No i właśnie tu zaczyna się problem, bo E60 to nie jest auto dla kogoś, kto chce tanio jeździć. To jest auto, które kupujesz z pasji albo przez niewiedzę. A jeśli to drugie, no to masz, kolego, problem. Największy dramat zaczyna się przy silniku N47. Jeśli słyszałeś kiedyś określenie rozrząd od skrzyni biegów i nie wiesz, o co chodzi, no to masz fart. Bo wymiana rozrządu w tym właśnie silniku to nie jest zwykła robota i jeśli miałeś z tym do czynienia, to z pewnością doskonale byś o tym pamiętał. Tutaj mechanik się nie nudzi, nie odkręca jedynie pokrywy i nie zmienia łańcucha. Tutaj trzeba wyciągać cały silnik. Tak, cały silnik dla durnego rozrządu. A za taką usługę w najlepszym przypadku zapłacisz kilka tysięcy, w gorszym rozrząd się rozciąga, niszczy zęby na kole, rozwala napinacz i kończysz z remontem silnika, który bardzo często kosztuje więcej niż całe auto. A najlepsze to większość ogłoszeń oczywiście pisze, że wszystko zrobione, rozrząd wymieniony, 0 stuków. Tyle, że dopóki nie odpalisz zimnego silnika, to niczego się nie dowiesz. A 95% osób kupuje to auto bez realnej diagnostyki, bo przecież BMW zawsze trochę głośniej pracuje. A jak już unikniesz N47, to czai się jeszcze kolejny diabełek, V8. Ten silnik brzmi bosko. Auto jedzie kosmicznie, ale jeśli nie masz funduszy jak właściciel V8, to po co ci V8? Te jednostki mają swoje typowe bolączki, jak na przykład uszczelki, odma, nagar, wycieki, konsumowanie oleju na bardzo wysokim poziomie, bo przecież to jest normalne dla tego silnika. Tak, normalne może i jest, ale jak policzysz koszt dobrego oleju, to aż głowa zaczyna boleć. Do tego skrzynie automatyczne, które po 200-300 tysiącach zaczynają pracować tak, jakby miały pretensje, że żyją. Dodatkowo pneumatyka z tyłu, która lubi się obrazić w najmniej oczekiwanym momencie. No i elektronika, która była nowoczesna 20 lat temu. Dziś jest bardziej kapryśna niż większość influencerów z Instagrama. Podsumowując, w 2025 E60 kusi bardziej niż kiedykolwiek, bo ceny spadły do poziomu, w którym myślisz, kurde, może wreszcie spełnię swoje dawne marzenie. Ale to jest właśnie największy haczyk, bo spełnienie tego marzenia kosztuje więcej niż jego zakup. To nie jest auto, które kupujesz, żeby oszczędzać, to jest auto, które kupujesz, żeby się bawić i musisz płacić za tę zabawę. Więc jeśli masz odłożone dodatkowe 10-15 tysięcy na, nazwijmy to, przypadkowe i nieprzewidziane usterki, to okej. Ale jeśli liczysz na to, że trafiłeś okazję życia, to ta okazja bardzo szybko przypomni ci, że BMW robi świetne samochody. Tyle tylko, że bardzo drogie w utrzymaniu. Drugie auto i od razu klasyk, który od lat robi spustoszenie na kontach bankowych właścicieli. Peugeot z silnikiem 1.6 THP, znanym też jako Prince. No i m.in. Citroën i kilka innych marek. Na papierze wygląda to jak złoty gral. Turbo, fajne osiągi, nowoczesna konstrukcja. W ogłoszeniach brzmi jak marzenie.
Dynamiczny, oszczędny, serwisowany na bieżąco, ale jak to wygląda w praktyce? To jest mina, która od lat wraca jak bumerang. Największy dramat zaczyna się od rozrządu. Łańcuch, który miał być wieczny, rozciąga się szybciej niż tani pasek do spodni. Napinacze, które miały gwarantować spokój, padają po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Efekt? Charakterystyczne stuki, nierówna praca silnika i rachunki, które potrafią zabić całą radość z jazdy. Typowy scenariusz? Wymiana tensjonera i łańcucha 3 do 6 tysięcy złotych. Jeśli doszło do większych szkód, koszty potrafią sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy. A to dopiero początek, bo dochodzi jeszcze turbo, które lubi się poddać, oraz ogromne zapotrzebowanie na olej. W praktyce oznacza to, że zamiast oszczędnego auta masz maszynę, która pożera olej jak sportowe V8, a przy okazji generuje multum innych drogich awarii. Kilka lat temu kumpel napisał mi, że kupił Peugeota 308 z tym silnikiem za 17 tysięcy. Okazja życia. Przynajmniej tak to opisał. Po pół roku miał faktury na ponad 12 tysięcy. Rozrząd, turbo, napinacz, a na koniec jeszcze elektronika. Auto sprzedał za dychę, bo nie miał już sił. A to nie jest odosobniony przypadek. Ciężko mi to mówić, ale niestety takich historii są setki. A jak wyglądają ogłoszenia? Oczywiście pełne zapewnień. Rozrząd wymieniony, zero stuków, wszystko zrobione. Problem w tym, że dopóki nie usłyszysz silnika na zimno, nie wiesz nic. A większość kupujących daje się nabrać, bo przecież to tylko Peugeot, części są tanie. Tyle tylko, że w przypadku THP tanie części nie ratują cię przed drogimi konsekwencjami. Mechanicy mają nawet specjalne powiedzonko. THP wraca szybciej niż klient zdąży zapłacić fakturę. No i to chyba mówi wszystko. Przechodząc do sedna, auta z 1.6 THP pod maską nie są dla kogoś, kto chce tanio jeździć. Bardziej dla kogoś, kto lubi ryzyko i ma portfel gotowy na to ryzyko. Jeśli liczysz na okazję życia, to ta okazja bardzo szybko przypomni ci, że francuskie turbo może być równie kosztowne co niemieckie premium. Trzecie auto to coś, co kusi stylem, włoską duszą i obietnicą sportowego charakteru. Alfa Romeo Mito albo Giulietta. Ważne, że z silnikiem 1.4 Multi-R. Na pierwszy rzut oka bajka. Świetny design, fajne prowadzenie, wnętrze, które wygląda lepiej niż większość konkurencji w tej klasie. W ogłoszeniach brzmi to jak okazja. Dynamiczne, zadbane, mały przebieg, serwisowane. Ale pod maską kryje się system, który miał być rewolucją, a w praktyce stał się źródłem kosztownych problemów. Multi-R sam w sobie to genialny pomysł. Zmienne sterowanie zaworami, lepsza dynamika, niższe spalanie. Brzmi jak technologia przyszłości. Problem w tym, że jeśli coś w tym systemie się sypnie, to nie będzie zwykła i prosta naprawa. Moduł elektrozaworów, aktuatory, sterowanie hydrauliczne, to wszystko potrafi kosztować kilka tysięcy złotych i nie mówimy tu o rzadkich przypadkach. Fora i raporty serwisowe od lat pokazują, że awarie Multi-R wracają raz za razem. Najczęściej bywa tak, że auto zaczyna tracić moc, pojawiają się błędy EPC albo wyskakuje kontrolka silnika. Warsztat podłącza komputer, a tam lista błędów tak długa, że można by napisać krótkie opowiadanie. Właściciel myśli, nie ma się czym przejmować, to pewnie jakiś błąd czujnika. Mechanik odpowiada, to moduł Multi-R. Koszt 3 do 5 tysięcy złotych, czasem więcej. A pamiętajmy, że mówimy o aucie, które kosztuje dziś w okolicach 20-30 tysięcy. Czasem nawet jedna naprawa potrafi kosztować połowę wartości samochodu. Do tego dochodzą typowe alfowskie problemy. Elektryczne mruczki, kontrolki, które pojawiają się i znikają, dziwne komunikaty, które potrafią doprowadzać do szału. W praktyce oznacza to, że zamiast jeździć, spędzasz czas na diagnostyce. A ta diagnostyka często ciągnie się dniami, bo nie każdy warsztat ma sprzęt i doświadczenie, żeby ogarnąć Multi-R. No i teraz najlepsze. Ogłoszenia są oczywiście pełne zapewnień. Nic nie świeci, wszystko działa, serwisowane w ASO. Problem w tym, że dopóki nie podłączysz komputera i nie zobaczysz realnych błędów, to niczego się nie dowiesz. A może być tak, że nawet po podłączeniu nie wszystko wyskoczy. No a i tak większość ludzi daje się nabrać, bo przecież alfa to styl, alfa to emocje.
Szkoda, że zazwyczaj są to tylko te złe emocje. Właściciele opisują historie, w których kupili Mito za 20 000, a po roku mieli faktury na drugie tyle i to nie są pojedyncze przypadki. To jest powtarzający się wzorzec. Mechanicy mają gotowe pakiety naprawcze, bo wiedzą, że jak klient raz przyjechał, to za chwilę przyjedzie drugi, trzeci i piąty. Alfa Romeo i silnik 1.4 Multi-Air to zestaw, który wygląda jak marzenie, ale w praktyce potrafi być koszmarem. Włoski styl jest piękny, ale rachunki są równie piękne. To najprościej mówiąc, jeden wielki cyrk na kółkach. Czwarte auto to przykład, jak marketing potrafi minąć się z rzeczywistością. MG ZS EV. Elektryczny SUV z Chin, który w latach 2020-2023 zdobył popularność dzięki niskiej cenie, atrakcyjnemu wyglądowi i przede wszystkim dzięki obietnicom o 7 latach gwarancji. W teorii brzmi jak idealny pierwszy elektryk, a w praktyce to samochód, który potrafi uziemić właściciela szybciej niż ktokolwiek się spodziewa. Najczęściej pojawiający się problem to bateria. Już po 2-3 latach użytkownicy zaczynają zauważać drastyczne spadki zasięgu, wolniejsze ładowanie i błędy systemowe. Jeden z kierowców opisał, że jego auto w trasie zamiast obiecywanych 250 km realnie dawało tylko 160. Serwis uznał to za normalne zużycie, mimo że gwarancja miała chronić przed takimi sytuacjami. Koszt wymiany baterii? Dziesiątki tysięcy złotych, często więcej niż wartość całego auta. Drugi problem to serwis i części. MG dopiero buduje sieć obsługi w Polsce, więc na naprawy zazwyczaj czeka się tygodniami. Części sprowadzane są z zagranicy, a ceny potrafią zaskoczyć, szczególnie gdy mówimy o elementach elektroniki. Właściciele opisują sytuacje, w których auto stało w serwisie miesiąc, bo brakowało jednego modułu. Do tego dochodzi elektronika pokładowa. Ekrany multimedia, systemy sterujące, wszystko wygląda nowocześnie, ale potrafi się zawieszać, resetować albo wyświetlać błędy bez powodu. Znalazłem na forum post jednego użytkownika, że jego MG w trakcie jazdy nagle wyświetliło komunikat "System niedostępny" i wyłączył klimatyzację. Serwis rozłożył ręce. Trzeba poczekać na aktualizację oprogramowania. Ogłoszenia oczywiście pełne są zapewnień. Gwarancja 7 lat, bateria w świetnym stanie, serwisowane. Problem w tym, że gwarancja nie zawsze obejmuje realne kłopoty z degradacją baterii, a serwis w praktyce jest wolny i kosztowny. MG ZS EV wygląda jak tani bilet do świata elektryków, ale jeśli nie masz cierpliwości ani dodatkowych pieniędzy na potencjalne problemy z baterią i nerwów na kapryśną elektronikę, to zamiast samochodu możesz skończyć z najdroższym powerbankiem w swoim życiu. Ostatnie auto w tym filmie, albo raczej auta, to Hyundai Kona i Kia Eniro. W ogłoszeniach oba wyglądają jak perełki. Młode roczniki, często jeszcze na gwarancji, kuszą ceną po dotacjach i opinią sprawdzonego elektryka albo oszczędnego benzyniaka. W praktyce jednak to nie jest spokojny wybór, tylko młoda mina, która potrafi wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku elektrycznych wersji największym problemem jest bateria. Po kilku latach zasięg zaczyna spadać, ładowanie trwa dłużej, a błędy systemowe potrafią unieruchomić całe auto. Jeden z właścicieli Eniro pisał, że po 3 latach jego auto zamiast 400 km realnie przejeżdżało 200. Serwis uznał, że to normalne zużycie. Wymiana baterii? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. I choć gwarancja brzmi dobrze, w praktyce rzadko obejmuje realne problemy z degradacją. Do tego dochodzi oprogramowanie. Aktualizacje, które miały poprawiać system, potrafią wprowadzać nowe błędy. Kierowcy skarżą się, że po update'ach pojawiały się komunikaty o błędach ładowania albo problemy z układem napędowym. Jeden z użytkowników opisał, że po aktualizacji jego Kona zaczęła odmawiać przyjęcia szybkiego ładowania. Serwis? Standardowa odpowiedź. Nic nie możemy zrobić, trzeba czekać na aktualizację softu. A benzynowe wersje? Tu problem jest inny, a mianowicie downsizing i turbo. Brzmi oszczędnie, ale w praktyce oznacza szybkie zużycie turbosprężarki, problemy z pierścieniami i kosztowne naprawy układu dolotowego. Krótkie trasy, LPG albo brak regularnego serwisu i rachunki lecą w górę. Typowa naprawa turbo czy DPF potrafi kosztować kilka tysięcy złotych, a to przy aucie za 50 000 boli podwójnie. Jeden z widzów napisał, że kupił Eniro po dotacji, licząc na tanią eksploatację. Po 2 latach bateria zaczęła tracić zasięg, a serwis powiedział, że to normalne. W efekcie sprzedał auto z ogromną stratą, bo nikt nie chciał kupić elektryka, który już miał problemy z baterią.
Inny przykład? Mechanik opowiadał na forum, że klient przyjechał benzynowym Hyundai Kona z turbiną, która padła po 60 tysiącach. Koszt naprawy? Prawie 8. Klient był w szoku, bo to przecież młode auto, miało być bezproblemowo. Podsumowując, Kona i Eniro wyglądają jak bezpieczny wybór, ale w rzeczywistości to młode auta z ukrytymi kosztami. Elektryczne wersje potrafią pochłonąć półroczną wypłatę baterią, a benzynowe turbiną. Młodość nie zawsze oznacza spokój, czasem to tylko świeżo zapakowana mina, która czeka, aż ktoś na nią stanie. No i to by było na tyle. 5 aut, które w 2025 mogą wyglądać jak okazja, a w praktyce są mega pułapką. Od niemieckiego marzenia przez francuskie turbowłoską rewolucję, aż po chińskiego elektryka i koreańskie młode miny. Każdy z nich ma swoją historię, ale wspólny finał, ogromne koszty i rozczarowanie. Jeśli chcesz uniknąć takich błędów, subskrybuj kanał, sprawdź też inne filmy i zostaw komentarz. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Nowe filmy zawsze we wtorki, czwartki i w niedzielę o godzinie 19. Do następnego.